Oto Wielka Brytania na początku trzeciej dekady XXI wieku. Kraj nowocześnie zabudowanych przestrzeni miejskich, zapierającej dech w piersiach dzikiej przyrody, ładu, porządku i doskonałych stosunków sąsiedzkich. Wyspa znana z przestronnych powierzchni mieszkalnych, gustu i solidności wykonania oraz nowoczesnych technologii na każdym kroku. Angielskie statystyki sprzed Brexitu sugerują, że przeszło 107% nowych konstrukcji budowlanych na Wyspach Brytyjskich i niemal 11 na 10 remontów istniejących posiadłości każdego roku jest wykonywane przez Polaków mieszkających czasowo lub na stałe w UK. Jeśli jesteś jednym z Polaków, którzy właśnie w tej chwili naprawiają Imperium Brytyjskie cegła po cegle, kafelek po kafelku i gniazdko po gniazdku, to przez następne kilka odcinków porozmawiamy o tym, co każdy z nas powinien wiedzieć o przepisach budowlanych i elektrycznych obowiązujących w tym kraju. Podzielimy się anegdotami na temat tutejszych patologii budowlanych i odpowiemy sobie, których lokalnych zwyczajów nie należy się uczyć, ale również jak nie robić nagminnych i typowych dla nas błędów. Po drodze zahaczymy o wiele typowych pytań i mitów. Dlaczego angielskie wtyczki i żarówki są inne? Po co Brytyjczykom 2 krany w łazience? O co chodzi ze sznurkami zwisającymi ze ścian i sufitów? I dlaczego pralki stoją w kuchni? Podzielę się z Wami moimi doświadczeniami jako osoby mieszkającej od 3 dekad na Wyspach, prowadzącej firmę i pracującej jako zrzeszony elektryk i inspektor. Plus od czasu do czasu zaproszę kogoś gościnnie do wsparcia. Ja jestem Regan, a to jest kanał Ruchu Oporu. Widzimy się za chwilę. Witam wszystkich widzów w pierwszym odcinku serii o pracy elektryka w Wielkiej Brytanii. Aby rozpocząć całą serię w odpowiednim miejscu, na początek musimy przebrnąć przez najnudniejszy i najmniej interesujący temat. A mianowicie, jak nasza działalność budowlana i elektryczna w UK ma się do obowiązujących praw i przepisów. Materiału jest dużo i wiem, że są bardziej interesujące rzeczy na YouTubie, ale spróbujcie poświęcić mi kilkanaście minut, bo dzisiaj ustalimy sobie oznaczenia, które pojawią się we wszystkich kolejnych odcinkach tej serii. Zasady wykonywania prac elektrycznych w Wielkiej Brytanii możemy podzielić na 5 podstawowych kategorii. Prawo, przepisy budowlane, które działają jak prawo, przepisy elektryczne, normy i zalecenia producenta oraz lokalne obyczaje i tradycje wynikające z lat doświadczeń. Pozwólcie, że zacznę od końca. Tradycje w angielskiej elektryce. Na przykład nie ma przepisu, który zabraniałby montowania gniazdek odwrotnie albo włączników do świateł na jednym boku, ale montujemy gniazdko w tradycyjnej pozycji i włącznik pionowo, bo tak każe obyczaj. Tak każe obyczaj. Tak każe obyczaj. Za każdym razem, kiedy będziemy rozmawiać o elektrycznych obyczajach, na ekranie pojawi się taki oto znaczek. Inne normy i zalecenia producenta. Zdarza się, że inne normy i brytyjskie standardy zaprzeczają przepisom elektrycznym. Oto typowy czujnik dymu montowany w milionach brytyjskich domów. Czujnik ten ma baterię, ale wymaga również zasilenia prądem 230 V. Podczas gdy przepisy elektryczne traktują taki czujnik jako urządzenie bezpieczeństwa i wymagają, aby miał osobny obwód, brytyjska norma dotycząca wykrywania ognia i systemów alarmowych zezwala na zasilenie czujnika bezpośrednio z najbliższej lampy sufitowej. Oczywiście pod warunkiem, że ten nie zgaśnie razem ze światłem. W tym przypadku przepisy przeciwpożarowe są ważniejsze. W podobny sposób w niektórych przypadkach zalecenia producenta mogą mieć precedens nad przepisem elektrycznym, jeśli nie zagraża to reszcie instalacji. Przepisy elektryczne. Przepisy elektryczne w Wielkiej Brytanii zawarte są w podręczniku pod tytułem Wymogi dla instalacji elektrycznych, przepisy IET dotyczące okablowań. Historia tego wydawnictwa sięga aż do roku 1882, a po wielu zmianach w latach 90. ubiegłego wieku dokument ten stał się brytyjskim standardem numer 7671 lub w skrócie BSM 7671. I tak też powinniśmy o nim myśleć, jako narodowy standard. Zmiany w tych przepisach są tworzone na bieżąco i wydawane co kilka lat po komisyjnym zaakceptowaniu. Dodatki do przepisów są znane jako amendments, czyli poprawki, a główne wersje są określane jako editions, czyli edycje.
Każda z edycji przepisów ma nowy kolor okładki i w chwili, kiedy powstaje ta seria, w połowie 2020 roku, wszystkie nowe prace elektryczne w Wielkiej Brytanii muszą być wykonane zgodnie z 18 edycją po pierwszej poprawce, a okładka jest w kolorze niebieskim. Wymogi dla instalacji są przez wydawcę wycenione zaporowo, zapewne po to, aby nie stały się zbyt poczytne. Natomiast ci, dla których jest to lektura obowiązkowa, często skarżą się, że jest to dzieło akcji porywającej jak książka telefoniczna i napisane językiem przystępnym jak dzienniki ustaw. Stąd zapewne na rynku istnieje kilkanaście streszczeń tej lektury w postaci ściąg i bajek z obrazkami. I tak moglibyśmy żartować przez następne kilka minut, gdyby nie to, że w rzeczywistości BS 7671 to zarazem abecadło, Biblia i tarcza każdego elektryka. I nie ma na Wyspach osoby, która wykonywałaby legalnie ten zawód, bez dogłębnej znajomości każdej nowej edycji tych przepisów i dyplomu, który to potwierdza. Za każdym razem, kiedy będziemy mówić o przepisach elektrycznych, na ekranie pojawi się takie oto logo. Przepisy budowlane. Przepisy budowlane w UK są podzielone na działy oznaczane literami i przepisom dotyczącym elektryczności przypada litera P. Tak zwany dział P, Part P, o zgrabnym tytule Bezpieczeństwo elektryczne w zabudowie mieszkalnej. Poza działem P przepisów budowlanych, elektryk powinien również znać wybrane wymogi dokumentu B dotyczącego bezpieczeństwa pożarowego, dokumentu F w przypadku doboru wentylacji, dokumentów działu L na temat energooszczędności, czy na przykład dokumentu M mówiącego m.in. o dopuszczalnych wysokościach akcesorii, biorąc pod uwagę osoby niepełnosprawne. W 2005 roku rząd brytyjski podjął decyzję, że wszystkie prace elektryczne wykonywane w domach mieszkalnych w Anglii i Walii, bez względu na to czy zawodowo, czy amatorsko, muszą spełniać wymogi przepisów budowlanych zawarte w dziale P i co za tym idzie przepisów elektrycznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników i zapobiegania pożarom. Również właściciel posesji musi być w stanie udowodnić, że prace wykonane przez ekipy zatrudnione przez niego spełniają te warunki, pod groźbą kary pieniężnej i usunięcia zmian w instalacji na koszt właściciela. Aby upewnić się, że przepisy są przestrzegane, jeśli prace elektryczne lub budowlane, które wykonujecie na terenie Anglii, wymagają wymiany skrzynki bezpiecznikowej, całkowitej zmiany okablowania w domu, dodania jednego lub wielu nowych obwodów zaczynających się w skrzynce bezpiecznikowej, zmian w istniejącym obwodzie w tzw. miejscu specjalnym, zwłaszcza w łazienkach, w miejscach w pobliżu wanny lub prysznica, to wszystkie prace tego typu muszą się obowiązkowo zakończyć powiadomieniem inspektoratu budowlanego władz lokalnych o wykonanych zmianach oraz dostarczeniem do nich poprawnego certyfikatu instalacji od osoby określonej w przepisie jako kompetentna. W zamian inspektorat wyda właścicielowi domu certyfikat spełnienia przepisów budowlanych. W przypadku Walii prace wymagające zgłoszenia to również zmiany w obwodach gniazdkowych w kuchni, dostarczenie prądu do garażu, szopy lub budynków zewnętrznych oraz zmiany w instalacji na zewnątrz, np. oświetlenie ogrodu czy zasilanie bramy. No dobrze, ale co to znaczy przez osobę kompetentną? Czy tato pani Grażynki, który właśnie przyjechał w odwiedziny, człowiek pracujący całe życie jako elektryk z uprawnieniami SEP-u, może na przykład założyć jej rozdzielnicę z bezpiecznikami? Moja odpowiedź jako elektryka z brytyjskimi papierami brzmi teoretycznie tak. Natomiast nasze doświadczenia za granicą, ani fakt, że wykonamy skrzynkę po polsku dużo lepiej niż ten poprzedni łup, który wisiał na ścianie, nie ma tu żadnego znaczenia. Przepisy skupiają się na tym, że praca ma być wykonana 100% zgodnie z brytyjską sztuką, zgodnie z tutejszymi przepisami i praktykami. I najczęściej nie jest to kwestia wiedzy i doświadczenia z Polski, co niewiedzy i braku doświadczenia z lokalnymi przepisami. Pomimo ogromu dezinformacji, jaką znajdziecie w internecie, akt prawny towarzyszący przepisom budowlanym tak naprawdę nie mówi, że osoby wykonujące prace elektryczne muszą być członkiem jakichś specjalnych organizacji. Osoba kompetentna w obliczu prawa ma znać brytyjskie przepisy i wykonać swoją pracę zgodnie z tymi przepisami oraz potwierdzić zgodność wykonywanej przez siebie instalacji w jeden z 3 sposobów. Sposób pierwszy to zdanie egzaminów i zrzeszenie w jednej z kilku zatwierdzonych rządowo organizacji w tzw. projekcie osób kompetentnych Competent Person Scheme. Dla uproszczenia nazwijmy to organizacje zrzeszające cech elektryków, cech gazowników itd.
Przynależność do jednego z cechów ze względu na warunki wstępne przyjęcia czyni z nas pełnoprawnego elektryka z papierami i pozwala na samodzielne certyfikowanie własnych prac oraz zgłaszanie ich do wydziałów budowlanych poprzez cech. Sposób drugi to wykonanie instalacji pod nadzorem osoby, która jest zrzeszonym elektrykiem z papierami i która taką instalację przetestuje, potwierdzi zgodność z przepisami, wystawi certyfikat i jeśli to konieczne, zgłosi pracę do wydziału budowlanego poprzez swój cech. I sposób trzeci poprzez samodzielne, uprzednie powiadomienie wydziału budowlanego o wykonywanym projekcie i wezwanie, oczywiście za opłatą, inspektora budowlanego, który odbierze taką instalację i potwierdzi jej zgodność z przepisami. Natomiast szanse na to, aby osoba z doświadczeniem tylko w Polsce wykonała takie prace w pełni zgodnie z brytyjskimi przepisami, bez znajomości tych przepisów, są stosunkowo nikłe. No dobrze, ale co to w praktyce oznacza dla ekipy, która właśnie skończyła aneks kuchenny u pani Grażynki, kompletny z nową płytą indukcyjną i nowymi obwodami i umówiła się z właścicielką, że nigdzie i nikomu tego nie będą zgłaszać? Niezgłaszanie oznacza mnóstwo niepotrzebnych komplikacji. Jeśli dobudówka wymagała zgody Urzędu Planowania i zatwierdzenia przez inspektora budowlanego, i mówimy tutaj wyłącznie w kontekście postawienia nowej budowli, nie z perspektywy elektryki, to automatycznie inspektor w większości przypadków będzie wymagał certyfikatów i papierologii na elektrykę w dobudówce, bo musi zatwierdzić całość. Po drugie, w Wielkiej Brytanii przedawnienie niezgłoszonych i zrobionych na lewo konstrukcji zajmuje 10 lat. Szansa postawienia dobudówki czy przerobienia strychu na powierzchnię mieszkalną z oknami i utrzymanie tego w tajemnicy przez 10 lat przed władzami lokalnymi jest strasznie niska. Szansa na dostanie pożyczki mieszkaniowej na dom, który urósł o kilkadziesiąt metrów kwadratowych bez papierów, też się obniża. Szansa na sprzedanie takiego domu bez certyfikatów, kiedy prawnicy obu stron przekopują papiery aż po XIX wiek, też znacznie się obniży. Nie do końca rozumiem takie oszczędności. Warto również zdać sobie sprawę, że przepisy budowlane są aktem parlamentarnym, a ich łamanie jest wykroczeniem z kodeksu karnego, a nie cywilnego. W ten sposób zwykła wymiana lampek podczas malowania basenu w ogrodzie albo taki kwiatek popełniony przez płytkarza w kabinie prysznicowej może w sposób dosłowny i nieprzesadzony zasłużyć na miano kryminału. Dodatkowym utrudnieniem dla ekip, które robią zmiany w instalacjach elektrycznych jest w tej chwili to, że po długich przygotowaniach, w wyniku nacisków przez pożarnictwo i napiętrzających się niekoniecznie z naszej winy patologii budowlanych, w styczniu tego roku zaczęto wdrażać nowy przepis o szumnej nazwie Standardy bezpieczeństwa elektrycznego dla sektora wynajmu mieszkań w Anglii 2020. I pomimo kwarantanny spowodowanej koronawirusem, od 1 lipca 2020 wszystkie nowe umowy wynajmu będą musiały mieć świeży certyfikat raportu o kondycji instalacji, tzw. EICR, a potem odnawiać go co najmniej raz na 5 lat. Warto w tym miejscu wspomnieć, że nie są to przypadkowe działania. Największa brytyjska tragedia mieszkalna tego wieku, dramatyczny pożar wieżowca Grenfell Towers, był zaprószony od urządzenia w kuchni przez brak nowoczesnych zabezpieczeń instalacji. W praktyce oznacza to, że nawet kuchnie, łazienki, remonty, które zostały zrobione solidnie i w dobrej wierze, ale z braku znajomości nie są wykonane zgodnie z przepisami elektrycznymi, to gdzieś pomiędzy lipcem 2020 i kwietniem 2021 elektryk wystawiający raport o kondycji może to coś wydłubać z sufitu w łazience, znaleźć pod meblami w kuchni albo odkryć pod schodami i zacząć chryje. Natomiast wynajmujący właściciele, którzy nie zechcą certyfikować swoich posesji, w przypadku zgłoszenia przez agencję czy mieszkańców podlegają karze do 30 000 funtów. Za każdym razem, kiedy w następnych odcinkach będziemy mówić o przykładach przepisów budowlanych, na ekranie pojawią się obrazki z literkami opisującym kategorię przepisu. I ostatnia kategoria – prawo. Oprócz tego, że przepisy budowlane posiadają status równy prawu, spośród dokumentów ściśle prawnych wyróżniamy przede wszystkim jeden podstawowy dokument – Electricity at Work Regulations 1989. Tę napisaną przez rządowych agentów do spraw zdrowia i bezpieczeństwa książeczkę możemy w zasadzie podsumować w jednym zdaniu. Pracując przy prądzie elektrycznym, nie wolno ci zagrażać sobie i co najważniejsze, nie wolno ci zagrażać innym. I to jest chyba najprostsza i najważniejsza myśl tego odcinka. Wiem, że było długo, wiem, że było nudno, ale w skrócie mini lista rzeczy, które warto zapamiętać po tym odcinku to: jeśli budujesz, remontujesz, otwierasz, przerabiasz, przedłużasz elektrykę w UK przy okazji innych prac,
to powinieneś znać zasady przepisów elektrycznych BS 7671, a przynajmniej tych, które dotyczą bezpośrednio tego, co robisz. Obowiązkowo każda osoba zarządzająca ekipą budowlaną musi znać przepisy budowlane. Te dokumenty są darmowe, są w miarę krótkie i linki wrzucam w opisie. Niewiedza i dobre intencje nie są w Wielkiej Brytanii wytłumaczeniem. Jeśli zmieniasz coś w prawdziwym domu, w którym będą mieszkać prawdziwi ludzie, to powinieneś o tym, co robisz, wiedzieć naprawdę wszystko. Musisz być najlepszy i jeżeli nie ty, to kto? Dziękuję wam wszystkim za wytrzymałość i słuchajcie, to jest nowy kanał, musicie mi jakoś pomóc go wypchnąć do góry. Subskrybujcie, przyciskajcie dzwonek, zadawajcie pytania, wszystkie komentarze czytam, odpowiem na wszystko, na co się da. I widzimy się w następnym odcinku na zajęciach praktycznych pod schodami. Kable, bezpieczniki, źródła zasilania, co jest inne, co jest dziwne, czego tykać nie wolno nawet elektrykom. Ryganie, dlaczego ty ich straszysz? Ja ich nie straszę, ja im tylko opowiadam prawdziwe historie grobowym tonem.